Znowu czas przekroczyć najczarniejszą otchłań lat 90., gdzie słońce nie dociera i panuje wieczna noc poświęcona Panu ciemności. A dotrzeć w te miejsca pozwoli nam Dotheimsgard Kronet til Konge. Dotheimsgard, czyli po naszemu Kraina Śmierci, powstaje w Norwegii, w Oslo w 1994 roku. Początkowo zespół grał surowy black metal, a ich styl ewoluował do awangardowo-industrialnego, a w roku 2000 zmienili nazwę na DHG. W 1995 roku w składzie Wikotnik perkusja wokal, Fenris bass wokal oraz Aldran gitara wokal rejestrują demo i w tym samym roku wypuszczają dla Malicious Records płytę Kronet til Konge, o której powiem parę słów. Dotheimsgard na swoim debiucie prezentują klasyczny black metal, urozmaicony ciekawymi partiami gitar akustycznych oraz niestandardowymi wokalizami. Elementy te pozwoliły wejść albumowi do panteonu klasycznych pozycji tego gatunku. Album nie należy do eksperymentalnych, jednak widać, że chłopaki starali się ugryźć tą formę sztuki trochę z innej strony. Pamiętam, że mnie poza ponurą atmosferą przyciągnęły do albumu długie kawałki oraz specyficzne brzmienie wypracowane w Grieghallen przez Pyttena, gdzie jedną z głównych ról odgrywa bas, na którym pomyka Fenris z Darkthrone. Ten instrument jest wyraźnie słyszalny, często nawet wygrywa frazy i jest głośniejszy niż gitary, co jest dość zaskakujące, gdyż w black metalu lat 90. bas był pomijany albo wyciszany. Tutaj jest zdecydowanie oryginalnie, bo jest odwrotnie i to jest właśnie ciekawe. Aldran poza obsługiwaniem gitar podjął się tylko raz i tylko na tym albumie roli wokalisty. I dla wielu jest to jeden z najbardziej niezapomnianych wokalnych popisów w tego rodzaju muzyce. Jest on żałobnym, chropowatym rykiem, który swoim ostrzem chciałby wyrywać ci serce z klatki piersiowej. Dużo w nim pogłosu i dominuje nad gitarami. Teksty napisane są głównie w języku norweskim, co nie powiem, bardzo mi tutaj pasuje. Riffy są klaustrofobiczne i nie wychodzą zbytnio poza ramy gatunku. Dlatego mamy wrażenie, że całość albumu jest podobna do siebie. Dopiero po parukrotnym jego przesłuchaniu widzimy różnicę. Ale dzięki temu album stanowi jeden koncept zła. Utwory na płycie utrzymane są głównie w średnich tempach, ale co jakiś czas przyspieszają bądź zwalniają w zależności od atmosfery panującej w danym momencie. Kronet til Konge ukazuje, czym powinien być tradycyjny black metal. Jego dusza jest bluźniercza oraz diabelska, a wszędobylskie echo nadaje brudu nastrojowi, który skłania myśli od razu ku temu, dla kogo ta muzyka została nagrana. To posłuchajmy teraz fragmentów tego czarnego klasyka. Po chorym syntezatorowym intro i melodeklamacji Kiss the Blood następuje prawdziwie piekielny wyziew z agonalnym wokalem Aldrana. Jest to kawałek utrzymany w stylistyce blacku lat 90. W środku występuje całkiem ciekawe wyciszenie, które przypomina mi człapiącego trolla. Tekst zaś mówi o duszach przebywających po drugiej stronie i oczekujących na Pana piekieł. Enkrika Seire, czyli Wojna do zwycięstwa, zaczyna się wręcz folkowymi frazami i dominującym basem Fenrisa. Następnie utwór przyspiesza i słyszymy ten pełen bólu wokal. Ostro, szybko i do przodu. Uwolniliśmy się od światła. Nikt nie będzie teraz nad nami czuwał. Midnatt Skogen Sortekierne, czyli czarne jądro północnego lasu, rozpoczyna się bardzo klimatycznie, gitarą akustyczną, basem oraz melodeklamacją. Następnie to już typowy black metal w średnich tempach, wściekły i plugawy. Tekst opowiada o szatanie rządzącym w mroku lasu wraz ze swoją hordą, który zgładzi każdego wyznawcę światła. Utwór kończy się frazą podobną do tej, co na początku. I na zakończenie Mournful Yeten Forever z gitarą akustyczną, która przeradza się w blackowe tremola. Jest to najdłuższy, bo ponad 7-minutowy utwór z folkowymi naleciałościami oraz dość bujającym rytmem. Wokal Aldrana jest pełen męki, który mówi, że wiatry tragedii płoną wyżej niż wszystkie chwalebne armie słońca.
Czas luknąć na okładkę i wkładkę. Okładka, jak przystało na klasyczny norweski black metal, jest minimalistyczna i monochromatyczna. Na czarnym tle otchłani wydrukowano na górze logo kapeli, niżej Sejtana siedzącego na tronie. Dobrze, że nie z bakielitu, co zresztą nawiązuje do tytułu. Pod spodem gotycką czcionką tytuł. Jest surowo i prosto, więc diabeł będzie zadowolony. Wkładka rozpoczyna się klasycznym prześwietlonym zdjęciem zespołu w nocnym lesie. W sumie mało widać, ale płynie z tego pewna dzikość. Na kolejnych 4 stronach wydrukowano teksty, a na ostatniej stronie 3 mroczne foty muzyków wraz z ksywami obsługiwanym instrumentarium. Poniżej informacja, gdzie i kiedy nagrano album oraz kto go wyprodukował. Na stronie zamykającej wkładkę umieszczono kolejne foto z cyklu Jesteśmy Straszni, a nad nim logo zespołu. Na czarnym krążku CD wydrukowano logotyp kapeli, a pod nim tytuł albumu oraz logo Peaceville. Na stronie zamykającej pudełko na tle odwróconego pentagramu nadrukowano tytuły utworów, a pod spodem logo Peaceville oraz podano stronę www. To jeden z tych albumów, na których skład nagrywający był pierwszorzędny. Wykreowali oni muzykę nocy, aby osoby przemienione w wilkołaka mogły wyjść swoje litanie do trupiobladej tarczy księżyca. To niewątpliwie płyta naznaczona piętnem Pana Ciemności, który zasiadł na tronie. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!